No cześć siemanko, witam Was z tej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zrobimy sobie laptopa z subskrybenta. Jest to bardzo ciekawy laptop, który w innej wersji, w innym wydaniu był już raz u mnie na kanale, ale niemniej jest to zawsze fajna ciekawostka, więc zaraz sobie go odpakujemy, zobaczymy co to za laptop. No i spróbujemy zrobić temat, którego nikt wcześniej nie ogarnął, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No więc jak wcześniej wspomniałem, przyszedł dość ciekawy laptop w takiej właśnie paczuszce. Jak pewnie większość z Was już się domyśla, jest to jeden z tych miniaturowych laptopików i nie jest to netbook. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jest w środku. Natomiast na ten moment kilka słów odnośnie pakowania. Paczka przyjechała względnie w całości, wygląda, że jest ok, natomiast słyszycie, całe to tutaj troszkę w środku pracuje i generalnie mam nadzieję, że wszystko w środku jest ok i jak ja będę pakował na powrót, to również sobie tutaj to troszkę inaczej zapakuję, ponieważ kurde, bezpieczeństwo przede wszystkim, słuchajcie, a tutaj mogło być to zrobione troszkę lepiej, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby było źle, ale tak jak mówię, lepiej być mogło. Widzicie, jest całkiem nieźle. Jak sobie tutaj zajrzymy do środka, mamy worek z powietrzem, mieliśmy tam kawałek kartonika, mamy bąbelki, więc myślę, że tutaj wszystko przyszło jak najbardziej w całości. Jak widzicie, jest to coś bardzo małego i nie jest to na pewno netbook. Przyspieszmy sobie to troszkę. No i słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z Toshibą Libretto 60 bądź CT60 bodaj. Już sobie to tutaj... A nie, 60. Powiem Wam szczerze, nie wiem, ja myślałem, że jest CT50, że później mamy następną w kolejności CT70. Tutaj jest Libretto 60. Być może będzie nam dane zobaczyć, co tam dalej jest. Z rzeczy takich niefajnych, nie wiem czy to tak było już, jak zostało do mnie wysłane, czy stało się podczas podróży, ale tutaj mamy solidne pęknięcie obudowy tego zawiasu i szczerze powiedziawszy, nie fajnie to wygląda, a skleić tego też się za bardzo nie da, ani dać nie będzie dało, dlatego że niestety Toshiba cierpi na taką przypadłość, że te plastiki, które są wykonane, z których są wykonane te obudowy, niestety tutaj mają problem natury takiej, że one się bardzo utleniają. Jeżeli nawet byśmy tutaj użyli jakiejś kropelki, czegokolwiek w ten deseń, to ten plastik niestety zamiast się skleić, będzie się topił. Więc tu, niestety, być może to jest kwestia tego, że jakiś tam kurier tym rzucał, a być może, tak jak mówię, było to już pęknięcie wcześniej tutaj na tym zawiasie. Tego nie wiem, ale jak sami widzieliście, rozpakowywaliśmy tutaj ją na odcinku. No i już takie z opakowania wyjęte zostało. Natomiast co do reszty, wygląda tutaj całkiem fajnie. Jest to, z tego co widzę, wersja chyba na rynek japoński, dlatego że mamy tutaj pełno japońskich znaczków. Już Wam tutaj może troszkę przybliżę, żebyście sobie zobaczyli bliżej. Rzućcie okiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś wersja właśnie na ten japoński rynek. Natomiast tutaj jeszcze z rzeczy takich ciekawszych mamy powiększoną baterię. Oryginalnie w Libretto, tak jak ja mam na przykład CT50, ta bateria nie wystaje. Jest ona w gabarycie samego laptopa. Zresztą zaraz Wam pokażę, czekajcie, sięgnę po swoją. I zobaczycie, jak to jest w przypadku standardowej baterii o standardowej pojemności. Tutaj macie obok moją Libretto CT50 i generalnie tutaj bateria jest jakby w gabarycie całego laptopa. No i jak widzicie, tutaj mam 50 CT, tutaj jest Libretto 60. Generalnie jeżeli chodzi o same środki, to zaraz jak sobie będziecie mogli porównać, wyglądają w zasadzie niemalże tak samo. Mamy jeden głośnik, bo tutaj jest głośnik mono, nie ma głośnika stereo. Mamy tutaj oznaczenia Windows 95, Intel Pentium. Ja akurat naklejki z Windows 95 nie mam, ale miałem, była zniszczona, zerwałem, bo jakby godziła tutaj w moją estetykę. No i poza tym laptopy wewnętrznie, poza tymi detalami się za bardzo nie różnią. Wielkość matrycy jest dokładnie taka sama.
Cała reszta tutaj wygląda też całkiem spójnie. Różnica jest właśnie tutaj w samym układzie klawiatury, ponieważ tutaj jest ewidentnie klawiatura na rynek japoński, natomiast ja mam klawiaturę na rynek europejski. Jeżeli sobie tutaj zaglądniemy dalej, no kurde, tutaj to pęknięcie jest bardzo niesympatyczne, słuchajcie. I ono tutaj szczeliło. To całkiem jest popękane. Nie wiem za bardzo, co z tym fantem tutaj zrobić. Będziemy myśleć. Natomiast idąc dalej, jeżeli sobie tutaj popatrzymy na ścianki, no to tutaj też mamy po tej ściance. Też dokładnie wygląda wszystko tak samo. Tutaj w tej Toshibie, która do mnie przyszła, jest troszkę bardziej zaśniedziałe to gniazdo zasilania. Widać było, że laptop nie miał lekko, że leżał gdzieś w wilgoci, zawilgocony. No przez to też pewnie jest w takim stanie, w jakim jest. Tutaj jeżeli chodzi o zewnętrzne ścianki, też jest w zasadzie spójnie. No i jeżeli chodzi o tę krawędź, gdzie mamy dysk twardy, też jest w zasadzie tak samo. Z dołu w sumie też jest całkiem podobnie. Mamy tutaj informacje odnośnie modelu. Tutaj mamy 60 CTA, gdzie mamy 810, to będzie prawdopodobnie pojemność dysku twardego. Ja mam 50 CT 810 i u mnie to była właśnie pojemność dysku twardego. Jeżeli chodzi o zasilanie, mamy 15 V, gruba końcówka Toshiby, standardowe zasilacze Toshiby z tamtego okresu czasu. Zaś jeżeli chodzi o możliwości rozszerzenia, no to mamy tutaj złącze stacji dokującej, do czego sobie zaraz wrócimy, bo generalnie tutaj wszystko się sprowadza właśnie trochę do tej stacji. Zaraz sobie tutaj moją może odłożymy całkiem na bok, spróbujemy tą podłączyć i zaraz zobaczymy, co ją tutaj tak naprawdę boli i spróbujemy z tego jakoś wybrnąć, jeżeli nam się oczywiście uda. Dobra, zmienimy sobie troszkę kąt, spróbujemy sobie podłączyć tą Toshibę. Widzimy, że tutaj już zaczyna nam migać dioda. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ja to widzę. Tutaj zaczyna coś się dziać. Przytrzymiemy sobie tutaj ten plastik, który no cały nam tu gania. I generalnie no nie wiem, czy coś z tym będziemy robić, czy nie. Będę się musiał porozumieć z właścicielem i próbujemy ją odpalić. W momencie, jak ją uruchomimy, słyszymy tutaj, że startuje dysk twardy i coś nam się tutaj zaczyna wyświetlać na ekranie i wyskakuje nam napis password. Czy my tutaj możemy sobie pojaśnić troszkę ten ekran, czy nie specjalnie, bo szczerze powiedziawszy nie mam za bardzo jak Wam tutaj tego pokazać. Spróbujemy troszkę przybliżyć. Widzicie? Pisze password i dalej nas tutaj nie puszcza. Problem polega na tym, że mamy tutaj założone hasło na samym BIOSie i jakoś z tego tutaj wybrnąć będzie trzeba. Czy to się uda? Zaraz zobaczymy i zaraz wytłumaczę Wam, w jaki sposób chcę tego dokonać. Bateria, jak widać, tutaj jest martwa po odjęciu zasilania. Wszystko tutaj automatycznie nam umiera. Więc no zresztą po tylu latach to jest nie dziwne, to jest laptop z 96 roku, więc swoje lata już ma. I teraz tak, sytuacja wygląda następująco. Wiemy, że jest coś takiego jak możliwość odblokowania w starych Toshibach haseł BIOS za pomocą odpowiedniej przelotki bądź odpowiednio zmostkowanych gniazd w porcie LPT, tym drukarkowym. Tutaj wiadomo, takiego portu nie ma, no ponieważ jest to bardzo mały laptop, no i nie dałoby rady tutaj czegoś takiego zdziałać. Natomiast ja do swojej Libretto dostałem stację dokującą, taką stację dokującą, w której już tutaj sobie uprzednio przygotowałem całe połączenie kabelkowe. Generalnie schemat widzicie tu gdzieś, gdzieś tutaj na ekranie. Możecie sobie zobaczyć, jak to tutaj połączyć, tak, ażeby to wszystko tutaj mogło zadziałać. Generalnie, czy to będzie mogło zadziałać, tego nie wiem. Wiem, że na 100% działa w przypadku Toshib, które mają ten port LPT drukarkowy zintegrowany w płycie głównej. Natomiast tutaj działa to troszeczkę na innej zasadzie i nie mam 100% pewności, czy to naprawdę nam tutaj tak fajnie zadziała, czy też będzie jakiś problem. Natomiast, no jak to mówią, nie sprawdzisz, się nie przekonasz, więc nie pozostaje nic innego, jak spróbować to tutaj podłączyć. Bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli sobie już zrobicie taką modyfikację, no nie wygląda to jakoś super na bogato, natomiast będzie działać tak samo jak przelotka zrobiona w samej wtyczce.
Co jest bardzo istotne, to fakt, żebyście tutaj nie mieli żadnego zwarcia, żeby żaden drucik nie dotykał się z żadnym drucikiem. Jak zdążyliście zauważyć, ktoś, kto siedzi w kompach, no to już widzi, że ja użyłem drucików z zwykłego kabla internetowego, tak, ze zwykłej skrętki i tutaj z tej skrętki sobie te przelotki porobiłem. Widzicie, tutaj sobie podłączymy tą stację dokującą. Ona nam tutaj, można powiedzieć, zaskoczyła. Spróbujemy sobie tutaj na tych śrubkach to zablokować, żeby nic się tutaj nie wydarzyło. Teraz delikatnie spróbujemy to otworzyć ze względu na ten tutaj plastik. Szczerze powiedziawszy, chciałbym wiedzieć, czy to było pęknięte, czy to pękło w trakcie transportu. No. Paczka widzieliście, wyglądała całkiem spoko. No a sam plastik pękł. No i jak teraz to ugryźć? Powiedzcie, jak to teraz ugryźć? Ale dobra. No i co? Pozostaje nam w takiej sytuacji, kiedy już mamy to wszystko tutaj spięte, podłączone, jak widzicie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj włożyć ten kabel zasilania, zaczekać, aż tutaj pokażę, że zasilanie weszło na linię. No i włączamy. W momencie, kiedy włączamy, on sobie tutaj zamieli i jeżeli łapnie to, co się tutaj wydarzyło, to automatycznie to hasło powinno nam w tym momencie samo zniknąć. A czy się tak stanie? Zaraz zobaczymy. Ciach! Mamy bad, checksum, error CMOS, czyli tutaj nam w tej chwili daje komunikat, że mamy tutaj problem z datą w samym BIOSie, gdzie prawdopodobnie rozładowała się nam bateria, ale jak widzicie, nie wyskoczyło nam w tej chwili nic związane z hasłem na samym BIOSie. Widzicie, dostęp do BIOSu również jest tutaj zrobiony. No i możemy sobie bez problemu tutaj wejść i ewentualnie wszystko poustawiać. A z samego BIOSu dowiemy się, że mamy tutaj 16 MB pamięci RAM, no i 256 kg pamięci zarezerwowanej dla samego BIOSu. Wyjdziemy sobie w tej chwili z tego BIOSu i zobaczymy, czy tutaj mamy zainstalowany jakikolwiek system operacyjny. Widzicie, teraz przechodzi self-test, sprawdza sobie całą pamięć, dochodzi tutaj do 16 MB, test complete, więc generalnie wszystko teoretycznie jest ok. No i pach! Jak widzicie, startuje nam ładnie Windows 98, pełen sukces, hasło zostało zdjęte, natomiast no nie fart w związku z tym tutaj zawiasem. Mamy problem z językiem, albo tutaj w ogóle jest coś wykrzaczone, albo nie obsługuje tutaj znaczków języka, który tutaj jest ogólnie zainstalowany w systemie operacyjnym, ale generalnie tutaj jest raczej moim zdaniem informacja, która się odwołuje do samego ScanDiska. Zobaczymy, czy to jest to, czy to nie jest to. Albo jakiegoś sterownika, bo VXD to już jest jakieś odwołanie do jakiegoś konkretnego sterownika. No ale zobaczymy, co się dalej zadzieje. Czy ten system się uruchomi, czy ten system się nie uruchomi. Dysk mieli, głowica cały czas terkocze. Jak tutaj sobie możecie posłuchać, wszystko ładnie pracuje. Także laptop z 96 roku ma, można powiedzieć, niespełna 30 lat i cały czas daje radę. Przynajmniej próbuje. A czy to się uda, zaraz myślę zobaczymy. 16 MB RAM-u i tutaj myślę, że będzie jakiś Pentium 90. No to nie jest najlepsza konfiguracja dla Windowsa 98. Zresztą Windows 98 nie był dedykowanym systemem operacyjnym dla tego libretto. Co za tym idzie, no nie możemy się tutaj spodziewać żadnych rewelacji. Niemniej, jak widzicie, system próbuje się uruchomić. Nie będzie działał kozaczo szybko, ale już tutaj sam kursor klepsydrę na ekranie mamy. Touchpad też bez problemu tutaj działa. Zobaczymy zaraz, jak z przyciskami. No i generalnie tyle. Sprawdzimy zaraz parametry w ogóle do tego sprzętu. Nie będziemy tutaj śmigać po plikach, bo tak naprawdę ja nie wiem, kto co tutaj ma i daleki jestem od tego, żeby komuś grzebać, a nawet sam system jest z tego, co widzę, zahasłowany. I tak jak mówiłem, jest to system w wersji japońskiej, więc pewnie sama Toshiba została gdzieś na japońskim rynku zakupiona. No i właśnie dlatego tak to tutaj wygląda. No i patrz,
nie zalogujesz się, bo ktoś sobie tutaj sobie tutaj sam system zahasłował. No i co do systemu, to ja już tutaj się nie będę rozdrabniał. Skontaktuję się zaraz z prawowitym właścicielem tego laptopa i niech on się określi, co dalej z tym tematem robimy. Natomiast jeżeli chodzi zaś o samą kwestię BIOS-u, o sam fakt, że udało się tutaj to ściągnąć, no to chyba fajnie, tak? Macie tutaj kolejnego lifehacka, który pomoże Wam w razie czego, gdybyście taką Toshibę mieli zahasłowaną. Jak widzicie, nawet sam system się uruchamia. Działa to co prawda mega wolno, ale tak, ten dysk nie należy do najszybszych. Prawdopodobnie działa w interfejsie Pio 4. Do tego tutaj same parametry, jak wcześniej wspomniałem, 16 MB pamięci RAM. Do tego Pentium prawdopodobnie 90. No to nie jest to demon prędkości. I tak jak mówię, tutaj prawidłnie powinien być zainstalowany Windows 95 i chodziłoby to zupełnie inaczej. Zresztą ja mam Windowsa 95 na swojej 50 CT. I naprawdę chodzi dużo żwawiej. No ale tutaj myślę, że nie będziemy ingerować w system operacyjny. Jest to nie mój sprzęt, jest to sprzęt subskrybenta, który sobie tutaj poprosił, żebym ściągnął mu hasło z tego BIOS-u. Gdy hasło z BIOS-u ściągnąć się udało. Natomiast co do całej reszty, zaraz sobie spróbuję do niego napisać, skontaktować się, w którą stronę idziemy. No i niech podejmuje decyzję, co dalej z tym fantem robimy. Jeżeli sobie zażyczy przeinstalowanie tego systemu, to myślę, że jakoś się może dogadamy. Natomiast, tak jak mówię, to musi być już jego decyzja. Na ten moment myślę, że to, co chcieliśmy tutaj osiągnąć na tym odcinku, to, co było przedmiotem tego odcinka oraz prośby właściciela, zostało osiągnięte. A co będzie z tym laptopem dalej, no to już wszystko pójdzie na drodze rozmowy pomiędzy mną a właścicielem, który się określi, czy chce tutaj coś jeszcze więcej zrobić, czy tyle już mu wystarczy. Jeżeli chodzi o sam laptop, musicie przyznać, że konstrukcja jest mega kozacka. Zwróćcie uwagę, że mówimy tutaj o roku 1996. To są czasy, gdzie, kurde, naprawdę komputery stacjonarne i laptopy wyglądały zupełnie inaczej. Zresztą macie kilka takich próbek u mnie na kanale, jak też możecie sobie poszukać w sieci, jak to wyglądało. I laptop wielkości kasety VHS to było nie lada osiągnięcie. Dziś nie jest to może jakieś wielkie wow, ponieważ no dziś w dobie smartfonów to już na nikim jakiegoś super wrażenia nie robi, ale zdajcie sobie sprawę, że to, co się tutaj zadziało i to, na co w tej chwili patrzycie, zostało poczęte w 1996 roku, a to już robi zupełnie inne postrzeganie na życie. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o wartości kolekcjonerskie, to tu jest w ogóle fajna akcja, bo tu nie jest Windows 98 SE, tylko to jest jeszcze stary Windows 98, 98 jeszcze sprzed wydania tej wersji poprawionej. Ta pierwsza 98, która tak de facto miała 180 000 błędów w momencie premiery. Tutaj sterowniki wszystkie mamy zainstalowane. Z rzeczy w ogóle ciekawych, o których możecie nie wiedzieć, to tutaj, jak widzicie ładnie, ten laptop, już Wam tutaj spróbuję w ogóle zooma zrobić, żebyście sobie zobaczyli jeszcze lepiej. Ten laptop ma kartę Yamahy. Tutaj dźwięk to jest Yamaha OPL 3, także całkiem fajna dźwiękówka pod gierki DOS i gierki DOS fajnie tutaj na takim laptopie sobie ogrywać, z tą różnicą, że tu powinien być zainstalowany sterownik VXD, a jest WDM-ka. Tu już ten nowsze sterowniki, ta generacja, która już w zasadzie była bardziej spójna z Windowsem Millennium i z Windowsem XP. Natomiast na Windows 95 i de facto te pierwsze sterowniki na Windows 98 są jeszcze w wersji VXD, to jest troszkę inna architektura tego sterownika i wtedy bez problemu one śmigają nam w samym DOSie. A z innych rzeczy, no to jeżeli chodzi o kartę graficzną, nie mamy tutaj żadnych rewelacji. Z tego co kojarzę, jest tutaj jakaś 1 megabajtowa karta graficzna. Chips and Technology, ale sobie to jeszcze zaraz potwierdzimy, spróbujemy, tylko sobie tutaj dobiorę się do tej grafiki. Ten kursor nigdy nie był taki super responsywny. No tak jak mówiłem, Chips and Technology Accelerator i ta karta ma 1 MB pamięci. Jeżeli sobie tutaj wejdziemy w menadżer urządzeń, albo raczej bardziej w
sam menadżer wyświetlania, to jak sobie wejdziemy zaraz w opcje, powinno nam wyświetlić pojemność i jestem prawie 100% pewny, że ta karta ma 1 MB wideo RAMu. Zaraz sobie tutaj spróbujemy do tego dojść. I tutaj sobie wejdziemy w zaawansowane. I tutaj sobie wejdziemy w pojemność. Tak jak mówiłem, 1 MB pamięci wideo RAM. Jest to karta Chips and Technology 65550, rewizja 5, zgodna z Directem 4.0. Także kurde, naprawdę kawał historii. Do gier DOS jak najbardziej się nadaje. Do wszelkiego rodzaju gier, które by wymagały jakiegokolwiek, nawet najmniejszego 3D, jak najbardziej w żadnym wypadku się nie nadaje. I nie ma co nawet próbować. Jeżeli chodzi o samą rozdzielczość, tutaj maksymalna rozdzielczość matrycy to 640×480. Jeżeli sobie damy więcej, no to patrzcie, co się stanie. Nie będziemy uruchamiać ponownie. Czekaj. Andrzeju, nie tędy droga. Dajmy sobie 800×600. Dajmy sobie zastosuj. Dajmy sobie bez ponownego uruchomienia. I dajmy sobie OK. Kurde, chyba jednak nie znam tak na pamięć 98, jak mi się wydawało. Ale generalnie o co chodzi? Jeżeli sobie damy wyższą rozdzielczość niż 640×480, wtedy nam rozciągnie ten ekran, ale będziemy jednocześnie go musieli przewijać sobie na boki, horyzontalnie i wertykalnie. Nie będzie to działało na takiej zasadzie, że te piksele wszystko nam się zmieści w gabarycie matrycy. Także no jest to fajne i niefajne, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o same gry DOS, to później bardzo ładnie się ta matryca skaluje i te gry wyglądają bardzo kozacko na tym wyświetlaczu. Natomiast no, jeżeli chodzi o pracę na pulpicie, no to 640×480, umówmy się, jakby już no, dużą powierzchnią roboczą nie jest. No i chyba kurde tyle, jeżeli chodzi o sam temat tej libretto. Myślę, że przejdziemy sobie płynnie do podsumowania. Ja się skontaktuję z właścicielem, żeby sobie podjął decyzję odnośnie tego tutaj pękniętego plastiku na zawiasie. Co dalej sobie z tym planuję zrobić. No a z mojej strony to, co chciał, żebym zrobił, zrobione zostało. No i co, słuchajcie, koniec końców operacja zdjęcia hasła z BIOS-u się udała. Zasadniczo wszystko sprowadziło się do takiej przelotki. W momencie, kiedy sobie wykonacie taką modyfikację na porcie LPT w Toshibie, wchodzicie do BIOS-u, ustawiacie hasło na całkowity jego brak, zapisujecie to, wychodzicie z BIOS-u i w zasadzie to tyle. I macie wszystki temat gotowy. A całą resztę no to już ogarniacie sobie później wedle własnego uznania. Generalnie tutaj na pewno ja osobiście zainstalowałbym inny system operacyjny. Natomiast generalnie jeżeli chodzi o wartości kolekcjonerskie, to taka 98 bez SE zainstalowana na takiej Toshibie, no to jest też z jednej strony trochę rarytas, więc tak jak wcześniej wspomniałem, decyzję co tutaj robimy pozostawiam samemu właścicielowi. Niefajną rzeczą jest też fakt, że w momencie kiedy wypakowaliśmy tę Toshibę, okazało się, że podczas transportu pęknęła ta obudowa zawiasu. Choć być może była wcześniej pęknięta, nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z właścicielem, zobaczymy co powie i jaką decyzję podejmie w związku z tym pęknięciem. Natomiast cała reszta, jak już wcześniej wspomnieliśmy, udała się i wszystko tutaj śmiga. Na ten moment przechodzi ScanDisk, którego wcześniej jakby pominąłem, no i myślę, że zaraz załączy się system operacyjny. Jeżeli chodzi o Toshiby, ogólnie ja lubię te laptopy i jednocześnie bardzo ich nie lubię, dlatego że jakkolwiek są bardzo innowacyjne i w tamtym okresie czasu miały dużo bardzo fajnych i ciekawych modeli, tak jeżeli chodzi o same plastiki, strasznie źle zniosły znak czasu. Te plastiki strasznie się utleniły i tak na dobrą rzecz dziś po tylu latach one pękają od samego patrzenia. Popatrzcie, to laptop nie był źle zabezpieczony. Ok, latał trochę w tym pudełku, jak sobie zobaczyliśmy na początku przy unboxingu, natomiast no, nie było to źle zapakowane. Ja dostaję Delle, IBM-y czy inne HP-ki, które są znacznie gorzej zapakowane, niejednokrotnie walnięte do kartonu na chuzia na juzia i tak naprawdę przyjeżdżają w jednym kawałku. A tutaj, nie wiem, tak jak mówię, być może to pęknięcie było już w momencie pakowania tej paczki.
Nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli nie było, no to patrzcie. Zrobiła jeden kurs i mamy rozwaloną obudowę zawiasu. Masakra. To są tak delikatne sprzęty po latach, trzeba tak o nie dbać i tak na nie uważać, że to jest totalna masakra. Jak sobie tutaj nawet bym popatrzył na klapę matrycy, to w tym miejscu też już są delikatne nadpęknięcia. One tak samo występują w mojej, bo w tym przypadku to jest normalne, bo tutaj jakby otwieramy i zamykamy, stosując nacisk na tę część, więc tak się po prostu dzieje. Niemniej, no, te plastiki, jakość materiałów, z jakich one są wykonane, no, nie napawają optymizmem i wydaje mi się, że mogło być dużo, dużo lepiej. No, z jednej strony sprzęt ma 30 lat, prawie, a z drugiej strony ja mam sprzęty innych producentów, które również te 30 lat mają i są w dużo, dużo lepszym stanie. Więc no, troszkę przykro, że Toshiba nie zadbała o troszkę lepsze materiały. Niemniej, cóż, jest jak jest. Życia się nie zmieni, więc na ten moment myślę, że operacja z mojej strony się udała. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważasz, że ten content do Ciebie trafia, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ na ten kanał będzie wychodziło coraz więcej materiałów różnej treści i maści, a przede wszystkim związanych z retro laptopami. Będzie też trochę konsol, no i troszkę innych sprzętów, więc z mojej strony na ten moment dzisiaj tyle. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, za wszelkiego rodzaju interakcje, łapy w górę, komentarze, lajki, czy tym bardziej jakieś wsparcie finansowe, które wpływa od Was na ten kanał coraz częściej. Jest mi naprawdę bardzo miło i dzięki temu mogę robić coraz większe, coraz lepsze treści. Więc jeszcze raz za wszystko Wam serdecznie dziękuję, a tymczasem na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!